walczymy z takimi najprostszymi przeciwnikami, no bo jesteśmy leszczem. Ciągle tylko te wyzwania i wyzwania, no i coraz większe i większe. Warto sobie zadać pytanie, czy zawsze chcesz grać na pierwszym poziomie. Bardzo dużo rzeczy jest takich wkurzających. Zastanawiamy się, no czemu nie może być spokojnie? Level sam się nie wbije. Ładujemy w niego kasę, uczymy go, wysyłamy na szkolenia, na konferencje, wszystko, a on po tym roku mówi, no to nara. I to się bardzo przydaje, zwłaszcza kiedy tych wyzwań jest dużo i wielu bossów nas atakuje jednocześnie. Musisz wiedzieć, że taki CEO, to te twoje problemy to zjada na śniadanie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Nerd Management. Z tej strony Paweł Rekowski. I Krzysztof Rakowski. Słuchaj, Krzychu, w pracy lidera to jest tak, że bardzo dużo rzeczy jest takich wkurzających. Co nie zrobisz, to znowu się musisz z czymś użerać. Znowu musisz tutaj walczyć o swoje, zrobić tak, żeby i zespół był zadowolony, i biznes zadowolony. Jak to jest, że ciągle tylko te wyzwania i wyzwania, no i coraz większe i większe. No tak to jest, że na drodze lidera jest wiele wyzwań. Ja się często dawniej na to irytowałem, wkurzałem, jeżeli pojawiał się jakiś problem właśnie, jakieś wyzwanie. Kilka przykładów, żebyście zrozumieli, o co chodzi. Chyba taki standardowy, czyli klient nie rozumiał, po co są w ogóle testy. I czemu on ma płacić za testy, czemu ma płacić za nasze błędy. Nie możemy zrobić naszej roboty od razu dobrze. Dla dewelopera jest to naturalne, krew się gotuje na coś takiego. Albo inna sytuacja, project manager przychodzi z awanturą do deweloperów, którzy grają sobie w piłkarzyki. Czemu nie siedzą nad projektem, za który mają płacone, tylko marnują czas na gry i zabawy? Oni wszyscy siedzą przy biurkach i pracują, a my tutaj się bawimy. Albo, nie wiem, management wyższy kolejny raz zamraża rekrutację. I nie możemy sobie wypełnić miejsc, które chcieliśmy mieć ludzi do projektów. Albo super pracownik, najlepszy senior składa wypowiedzenie. Albo junior przychodzi na pół roku, na rok, ładujemy w niego kasę, uczymy go, wysyłamy na szkolenia, na konferencje, wszystko, a on po tym roku mówi, no to nara, znalazłem lepszą pracę, dzięki, że mnie wszystkiego nauczyliście od zera, idę sobie gdzie indziej. Oczywiście takich przykładów jest multum, ale jednak zdarzają się, i powodują pewnego rodzaju irytację, wkurzenie. Zastanawiamy się, czemu nie może być spokojnie? Czemu ciągle coś? Ciągle coś. Jeżeli już sobie myślimy, że tym razem będzie cisza, spokój i wszystko będzie szło gładko, to się kolejny raz coś pojawia. I coś takiego u mnie powodowało, że nie tylko się stresowałem i myślałem, czemu tak jest, ale z drugiej strony też stawałem się nie do zniesienia czasami. Czy to dla klienta, czy dla tego PM-a, czy dla mojego szefa. Bo się buntowałem, złościłem. Buntowałem się przeciwko mojemu szefowi, czemu kolejny raz mi tam rzuca jakieś kłody pod nogi, czemu on nie rozumie, jak to powinno być. Albo czemu ten klient nie może zrozumieć tych testów, albo czemu ci pracownicy są tacy niewdzięczni. To powodowało, że powodowałem taki większy opór w tej pracy, którą miałem wykonać. Odsyłam was tutaj do odcinka 91, w którym mówimy, że takie stawianie oporu, nawet jeżeli ogólnie jakość naszej pracy jest dobra, to jest pewien kłopot. Trochę obniża naszą wartość dla organizacji. Musiałem sobie zdać sprawę, że często nasze problemy siedzą w naszej głowie i w tym, w jaki sposób na nie patrzymy. I tutaj bardzo mi pomogło, od kiedy zupełnie zmieniłem nastawienie, kiedy zdałem sobie sprawę, jakiś czas po zmianie tej ścieżki kariery ze specjalisty na menedżera, że rozwiązywanie problemów to jest część naszej pracy, to jest część naszej kariery. To są nasze zadania. Deweloperzy mają jakieś zadania do kodowania, testerzy do przetestowania, analitycy do przeanalizowania, a menedżerowie muszą zarządzać właśnie problemami i je rozwiązywać i zupełnie nie ma sensu, żeby się na to złościć, sprzeciwiać się, kopać, wierzgać i tak dalej. Dlaczego? Jeżeli planujecie tę ścieżkę kariery właśnie w leadershipie, to musicie sobie uświadomić, że na przykład szef waszego działu, który ma załóżmy 5 zespołów, to ma 5 razy więcej problemów niż ty.
bo on się zajmuje tymi wszystkimi problemami, no może nie wszystkimi, ale na pewno część problemów, które się pojawiają w twoim zespole, to on się też tym zajmuje, to go męczy, a tych zespołów ma kilka. Chciałbyś być CTO dużej firmy? Gwarantuję ci, że CTO ma 100 razy więcej problemów niż ty, jeżeli pracujesz w dużej organizacji. Może myślisz, że kiedyś, zdrapując się po tej ścieżce menedżerskiej, chciałbyś być na przykład CEO, siedzieć w pięknym biurowcu w Londynie, czy Luksemburgu, czy gdzie indziej i w miesiąc zarabiać tyle, co teraz zarabiasz przez 2 lata. Musisz wiedzieć, że taki CEO to te twoje problemy to zjada na śniadanie, zanim w ogóle usiądzie do konkretnych spraw. Skala problemów i ich liczba jest zupełnie inna. Chciałbyś mieć własną firmę, być przedsiębiorcą? To jest w ogóle zupełnie inna działka. My z Pawłem mamy za sobą już doświadczenia małych przedsiębiorców i ilość i jakość tych problemów, które się pojawiają, jest ogromna po prostu. To jest bardzo istotne, co mówisz. Ja to pamiętam, też miałem tak na początku, że mnie denerwowały te wyzwania do czasu, aż tego nie zrozumiałem, a zrozumiałem to przez taką pewną analogię, bo wiesz co? Ostatnio miałem taką grę, w którą sobie grałem i właśnie te potworki były coraz trudniejsze i tak zauważyłem, że jak idąc tak dalej, no to one są coraz większe i to jest tak ta gra robi się fajniejsza, a z drugiej strony jak poszedłem, cofnąłem się trochę, żeby poubijać te same potworki, wiesz, na którymś tam poziomie wyższym, jakie to było nudne, to w ogóle szkoda czasu. No właśnie, zobaczcie, ja jestem wytrawnym graczem, teraz już nie mam tak dużo czasu, ale jak byłem młody, w dawnych czasach to się grało bardzo dużo. Paweł, ty też. To jest naprawdę świetna analogia. Zobaczcie, jeżeli gramy w jakiegoś RPG-a czy w jakąkolwiek inną grę, która polega na tym, że trzeba walczyć z tym złym światem, który nas otacza, to na samym początku zawsze są jakieś takie słabe potworki, prawda? Jakieś takie najprostsze. Na początku Half-Life'a, gdy mieliśmy tylko łom, czyli te nasze umiejętności były niewielkie i trzeba było rozwalać jakieś tam te takie potworki, co skaczą na twarz. W Falloutie, czy w Baldur's Gate, czy w jakiejkolwiek innej grze, w Diablo, no zawsze jest tak, że na początku zabijamy jakieś szczury, czy jakieś inne węże i skorpiony. Walczymy z takimi najprostszymi przeciwnikami, no bo jesteśmy leszczem, nie mamy doświadczenia. Trzeba tego doświadczenia nabrać, trzeba nabrać sprzętu, trzeba właśnie levelować i te nasze statystyki rozwijać, żeby przechodzić przez grę, żeby pokonywać coraz większych wrogów, wchodzić na poziomy, odkrywać mapy, które były dla nas do tej pory niedostępne, możliwości, które były dla nas niedostępne, po to, żeby no tam znów walczyć z trudniejszymi wrogami, zdobywać jeszcze lepsze łupy, jeszcze lepsze zbroje, bronie i tak dalej, żeby mieć na koniec po prostu wypasione wszystkie statystyki, super rzeczy w naszym inwentarzu, żeby móc zabić wielkiego bossa. I to jest taka świetna metafora, która pozwala nam zobaczyć, że wszystkie te wyzwania, które mamy, wszystkie te problemy, które mamy, to nie jest po to, żebyśmy byli z tym dołowani, żeby nam to rzucało kłody pod nogi, ale po to, żeby zdobyć doświadczenie, żeby mieć większe możliwości, żeby robić fajniejsze rzeczy. No i możemy się zastanowić na tym, no dobrze, ale może uciec od wyzwań, może, nie wiem, zmienić pracę, to mnie stresuje, nie wiem, jeżeli pojawiają się jakieś kłopoty, no to poszukam pracy gdzie indziej i tam nie będzie kłopotów na samym początku. Warto sobie zadać pytanie, czy zawsze chcesz grać na pierwszym poziomie? Czy zawsze chcesz te szczurki tylko zabijać? Kto z nas nie ma setek gier z promocji na Steamie albo na Epiku? Gramy w te gry? No przeważnie jest tak, że pogramy jeden level, może 2, nie wiem, pół godziny, kilka godzin maksymalnie i zapominamy o tej grze. W ten sposób nigdy nie będziemy zdobywać prawdziwego doświadczenia. Więc to nie chodzi o to, żeby nie zmieniać firmy, żeby nie zmieniać środowiska, w którym się pracuje, ale żeby zawsze patrzeć pod kątem, czy to mi da więcej doświadczenia, czy te wyzwania, które będą, to mogą być trudne wyzwania, to może być coś, co będzie dla nas ciężkie, ale czy to będzie coś, co powoduje, że właśnie będę zdobywać tego expa, że będę levelować.
I ważna jest rzecz, co zrobić, żeby nie zwariować, czyli przede wszystkim tutaj cofamy do odcinka 54, kiedy mówiliśmy o Bobie, Igerze i przygródkach w głowie, gdzie musimy być w stanie zaparkować i przepinać się między sytuacjami. To się bardzo przydaje, zwłaszcza kiedy tych wyzwań jest dużo i wielu bossów nas atakuje jednocześnie. Drugą rzeczą jest to, żeby się martwić produktywnie, no bo to jest odcinek 42. Musisz pamiętać o tym, że najważniejsze jest to, żeby po prostu iść do przodu. Level sam się nie wbije, kolego, koleżanko, więc trzeba po prostu albo iść i tłuc coraz mocniejsze potwory, albo odpuścić i po prostu tą grę wyłączyć, stwierdzić, nie, ja w to nie gram, nie bawię się, ale znaleźć taką grę, która będzie dobra dla ciebie, która będzie fajna, którą będziesz chciał grać, levelować i iść do przodu. No i nie zapominaj w tym wszystkim o tym, o czym mówiliśmy w 4. odcinku, czyli już bardzo dawno temu, o odpoczynku. Jest to bardzo ważna rzecz, ponieważ no jeżeli nie zadbasz o siebie, no to będzie tylko i wyłącznie niedobrze. Nawet zobacz, że postać w grze, która od czasu do czasu nie odpocznie, nie dostanie jakichś punktów życia, to po prostu też jest podatna na to, że kiedy wpadasz na bossa z połową życia, to po prostu giniesz na strzał i cię nie ma. Także zadbaj o siebie, zadbaj o to, żebyś była wypoczętym, żeby do tych wyzwań podchodzić z pełną energią i po prostu robić dobrą robotę. No i słuchajcie, mam nadzieję, że ta metafora wam się spodobała, że pozwoli wam inaczej spojrzeć na te wyzwania, które się pojawiają przed wami i dzięki temu będziecie mogli być coraz lepsi. A jeżeli chcecie być jeszcze lepsi jako liderzy, jako menedżerowie, z każdym dniem, a właściwie z każdym tygodniem, a konkretnie z każdym wtorkiem o 8 rano, to zapraszamy, żebyście zapisali się do naszego newslettera na nerd.management/newsletter. No i wtedy będziemy lądować w waszej skrzynce w każdy wtorek o 8 rano i też widzimy się za tydzień. Dzięki i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!